Siemens zdefiniowało 5 globalnych trendów związanych z demografią, urbanizacją, globalizacją, zmianami środowiskowymi oraz cyfryzacją, co jest nam szczególnie bliskie. I mamy poczucie, że tutaj w Polsce i w centralnej Europie te megatrendy mają swój specyficzny wymiar. Dlatego też poprosiliśmy niezależny instytut Think Tank o opracowanie lokalnej wersji wpływu tych megatrendów na Polskę, polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców, polski przemysł. Z tego miejsca serdecznie dziękuję całemu zespołowi reprezentowanemu dzisiaj przez panią dr Lidię Adamską, który dokonał właśnie tej interpretacji megatrendów na nasze potrzeby. Dziękuję również nieobecnemu Łukaszowi Otcie, naszemu pracownikowi, dyrektorowi do spraw transformacji cyfrowej za konsultację merytoryczną. I właśnie z tym opracowaniem mamy dzisiaj bardzo szanownych gości. Mam tą przyjemność poprowadzić tą rozmowę pomiędzy panem profesorem Jerzym Hausnerem, witamy bardzo serdecznie, ekonomistą. Nie będę wymieniał wszystkich tytułów, natomiast jest ich bardzo dużo, zarówno tych ekonomicznych, społecznych, jak i politycznych, ale skupię się na tym, że pan Jerzy dzisiaj reprezentuje, jest jako przewodniczący, występuje w roli przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Maciej Zieliński, prezes zarządu Siemens spółka z o.o., doświadczony menadżer od wielu lat zarządzający organizacjami w tej części Europy i wspólnie razem, ja będę zadawał pytania, moi eksperci będą odpowiadać, zastanowimy się, jak sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami te megatrendy. Ostatnio Polska trafiła na okładkę The Economist jako przykład sukcesu transformacji. Od momentu rozpoczęcia transformacji minęło prawie 30 lat, 3 dekady później świat działa już w innych warunkach. Pandemia, wojny, inflacja, zjawiska klimatyczne i kryzysy energetyczne to nie są typowe cykle gospodarcze, lecz zjawiska systemowe. Panowie, czy polska gospodarka jest gotowa na nowy etap rozwoju? Czy nadal jesteśmy na tej fali takiej wznoszącej, czy już osiągnęliśmy szczyt i musimy zbudować nowe mechanizmy odporności? Panie profesorze, pan już ma mikrofon? Tak? Dziękuję. Czy jesteśmy gotowi? No, nigdy nie jesteśmy gotowi w 100%, ale musimy robić wszystko, by zbliżać się do tej gotowości, bo faktycznie ostatnie kilka lat to są nieustanne czarne łabędzie i dzisiaj też, nie wiem, rano włączyć internet czy zobaczyć news, to jest też pewien znak zapytania, co się wydarzyło przez noc, tak? Kto kogo zbombardował, gdzie poleciały jakie rakiety, czy jakaś cieśnina będzie zablokowana, w związku z tym łańcuchy dostaw nam się zaburzą. Wszystkie te rzeczy tworzą pewien niepokój i wśród inwestorów, i wśród przedsiębiorców, i oczywiście wśród polityków, co się też przekłada na społeczeństwa i z tym wszystkim musimy sobie radzić. I dlatego dzisiaj będziemy z panem profesorem rozmawiać o megatrendach, bo megatrendy są odpowiedzią na przynajmniej niektóre wyzwania. Nasza gospodarka rozwijała się przez ostatnie 30 lat w dość spokojnym otoczeniu, ale bardzo dynamicznie. Natomiast dzisiaj też mamy dość dobry forecast rozwoju gospodarki w tym roku, absorpcję środków europejskich, pewne inwestycje też technologiczne, duże inwestycje w obronność, to też jest pośrednio związane z technologią. Także jest dużo takich sprzyjających okoliczności mimo tych niespokojnych oceanów. Jesteśmy niewątpliwie przykładem sukcesu transformacyjnego i możemy to rozbierać, zastanawiając się, które czynniki tak pozytywnie zadziałały. Na pewno to jest przede wszystkim przedsiębiorczość, zaradność Polaków. Po prostu nie boimy się podejmowania ryzyka, jesteśmy aktywni. Ogromne znaczenie miały relatywnie wysokie kompetencje, całkiem przyzwoite szkolnictwo i edukacja, umasowienie zresztą i ambicje, aspiracje edukacyjne kolejnych młodych pokoleń, napływ kapitału zagranicznego i innowacyjność w ten sposób. Oczywiście i Unia Europejska. To są czynniki, które zadziałały na naszą korzyść i zbudowaliśmy konkurencyjną gospodarkę, bo wzrost gospodarczy to jedno, a to, jak zwiększyła się udział
polskiej gospodarki w światowym wymianie handlowej, a tu osiągnęliśmy znaczący sukces, pokazuje, że staliśmy się gospodarką także konkurencyjną. Ale wszystko, co dotychczas wystarczało, nie może wystarczać w przyszłości, bo to jest ogólna zasada. Samozadowolenie jest źródłem przyszłych porażek. I my musimy sobie zdać sprawę z naszych problemów strukturalnych, po to, by wiedzieć, jak na nie reagować. Natomiast otoczenie, o którym mówimy, i te globalne megatrendy, to jest coś, co musimy brać pod uwagę, patrząc, czy one nam sprzyjają, czy nie sprzyjają, ale nie może nam to przesłonić obrazu strukturalnych słabości. GUS prognozuje, że w 2050 roku ubędzie nas, Polaków, o około 3 miliony, a 30% społeczeństwa będzie w wieku 65+, co oczywiście wymusza, jest to wyzwanie demograficzne, ale też strukturalne przesunięcie na rynku pracy. I to nie są zmiany tymczasowe, a to jest fundamentalna zmiana, która nas dotyka. Jest to jeden właśnie z tych megatrendów, który redefiniuje kwestie zatrudnienia, ale również kwestie edukacji i polityki migracyjnej czy system emerytalny. Panowie, kto powinien nadawać ton zmianom, jeśli edukacja nie nadąża? Kto powinien być driverem tej zmiany, żeby edukacja nadążała za potrzebami gospodarki? No, biznes oczywiście nie jest tylko po to, by robić biznes, ale też ma duży potencjał kreowania wartości i wspierania społeczeństw, bo społeczeństwo jest dużym stakeholderem każdego z biznesów. W związku z tym jest bardzo duża odpowiedzialność firm, szczególnie firm globalnych, koncernów, które mogą tworzyć biznes w oparciu o wartości, biznes inkluzywny, który włącza stakeholderów takich jak społeczeństwa, jak również placówki edukacyjne, lokalne, regionalne. W związku z tym tutaj te trendy, znaczy musi być regulator, który w sposób otwarty rozmawia z biznesem, kreuje pewien governance po to, byśmy mogli właśnie taką gospodarkę opartą o wartości tworzyć. Tutaj, Cezary, mówiłeś o tych brakach kadrowych, które są już na horyzoncie. Technologia będzie nas wspierać i to nie tylko dlatego, że technologia jest gotowa i mamy naukowców, którzy chcą to realizować, ale przede wszystkim dlatego, że to jest potrzeba rynkowa tu i teraz. Jeśli mówimy o brakach kadrowych, mamy robotyzację, mamy na przykład już w Korei na 10 000 pracowników mamy ponad 1000 robotów. Tak? W Europie to jest średnia tam kilkaset, w Polsce zdecydowanie mniej. W związku z tym tu mamy ogromny potencjał do tego, byśmy mogli wspierać różne procesy. Jeśli popatrzymy na starzejące się społeczeństwo, które wymaga opieki, tak? I w krajach tych rozwiniętych, jeśli chodzi o robotyzację, też w ośrodkach opieki nad tymi ludźmi wykorzystywana jest robotyzacja, nie tylko w fabryce dla wytwarzania. Poza tym mamy sztuczną inteligencję, o której wszyscy tutaj mówią, a ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana po to, by wspierać nasze procesy produkcyjne, nasze procesy planistyczne, nasze procesy w zakresie inżynieringu. Jakie kompetencje będą potrzebne do kształtowania nowych generacji? Mówię o tej generacji, która dziś jest w wieku przedszkolnym, szkolnym, ale do kształtowania nowych generacji w duchu zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, ale również w duchu kultury faktów i odporności na manipulacje i fake newsy. Wiadomo, jak dzisiejsi młodzi ludzie konsumują informacje i media. Jakich kompetencji potrzebujemy, żeby odwrócić ten trend? Więc jeśli chcemy rzeczywiście się przygotować do przyszłości, to pierwszą rzeczą, którą trzeba w Polsce zacząć dyskutować, to dyskutować o edukacji, ale w kontekście w ogóle kompetencji. Dlatego, że największą rezerwą, którą mamy do wykorzystania, są kompetencje. Ale nie da się tego zrobić przy tym modelu szkoły, który jest modelem transmisyjnym. I ja niczego nie odkrywam. Wystarczająco wiele już na ten temat powiedziano i widzimy, jak kolejne rządy zajmują się nie tym, czym powinny się zająć, albo po prostu pozorują zmiany. Szkoła nasza jest w regresie. Podobne problemy moim zdaniem następują w szkolnictwie wyższym, również ze względu na wadliwy układ bodźców, które nauczycieli akademicki skłania do uzyskiwania punktów, a nie do zajmowania się czymś,
co na uniwersytecie jest najważniejsze, czyli procesu uczestniczenia, generowaniu wiedzy wspólnie ze studentami, bo to nie są dzieci ze szkoły, którym trzeba do głowy wkładać jakąś wiedzę. Tym bardziej, że ta wiedza, którą dysponują nauczyciele akademiccy, też jest pewnie z jakiegoś wcześniejszej epoki. Przestańmy więc myśleć o tych procesach, o których mówimy, przez pryzmat zawodów, skodyfikowanej wiedzy, bo już czegoś takiego nie będzie. Jeśli my tej wiedzy nie wytworzymy, nie zdobędziemy również za pomocą tych nowoczesnych technologii, to nie będzie dla nas przydatna, będziemy wyłącznie wtórni. Problem ze szkołą polega na tym, że jeśli szkoła jest transmisyjna, to taką transmisyjność mają uczniowie zakodowani w głowie, więc tą transmisyjność może pochodzić z dowolnego źródła. A jeśli tych źródeł jest wiele, to oni każdy pogląd, byle zdecydowany i radykalny i atrakcyjnie podany, będą przyjmować. Szkoła, żeby chciała nam pomóc, musi uczyć krytycznego odbioru informacji, również przez poznawanie procesu tworzenia informacji i komunikowania informacji. Tego nie uczy i to jest ogromny deficyt. Czy jesteśmy gotowi na strategię konkurencyjnością opartą nie o tanią siłę roboczą, ale na innowacyjność? Czy jesteśmy gotowi na i w jaki sposób wspierać rozwój tej innowacyjności i jakie ewentualnie bariery stoją na drodze do rozwoju tej innowacyjności w Polsce? Jeśli moglibyście się panowie podzielić przykładami z własnego doświadczenia. No, jeśli chodzi o bariery, to wydajemy 5% na zbrojenie, co oczywiście w tych trudnych czasach jest właściwą strategią prawdopodobnie. Natomiast całościowo inwestujemy około 1,5% w badania i rozwój. W związku z tym mamy tu te różnice i jakby to jest pierwsza kwestia, że no musimy, żeby być innowacyjnym, żeby osiągnąć sukcesy, szczególnie w tak konkurencyjnym otoczeniu, musimy inwestować więcej. Jeśli nie będziemy inwestować w badania i rozwój, to nie będziemy osiągać tych sukcesów. I firmy, które to zrozumiały i zainwestowały w właśnie czy to swoje kadry, czy też w swoje technologie, no osiągają większe sukcesy. Kluczem dla myślenia o polskiej gospodarce jest kwestia produktywności, szczególnie produktywności wykorzystywania zasobów własnych, w tym wydajność pracy. Ale to wszystko wiąże się niewątpliwie z innowacyjnością. Zwracam uwagę na produktywność, ponieważ my demografii nie cofniemy, a rezerwa migracyjna, z której korzystamy, większa nie będzie. Jak wdrażać zielone i cyfrowe technologie, by nie tworzyć kolejnych nierówności pomiędzy małymi i dużymi miejscowościami, między dużymi aglomeracjami i terenami wiejskimi? I czy państwo i samorządy mają dość zaufania publicznego, by prowadzić taką transformację w sposób spójny i odpowiedzialny? Jeśli popatrzymy na Warszawę na przykład, to w ogóle zmiana jest nie do poznania. Ja mieszkałem 12 lat za granicą, akurat w tym okresie, gdzie Warszawa się tak mocno rozwinęła i wracając można powiedzieć, że trudno mi było poznać niektóre arterie, obwodnice, parki, które podlegały renowacji, sadzenie tam milionów drzew i tak dalej, tworzenie nowych jakby też ośrodków ochrony zdrowia. Oczywiście daleko jest pewnie do ideału, natomiast można powiedzieć, że to jest europejskie miasto i takich miast, podróżując też po Polsce, jest dużo więcej. Również te mniejsze miasta wypiękniały. W tej chwili one po to, by się rozwijać, muszą tworzyć właściwą infrastrukturę, taką infrastrukturę, żebyśmy chcieli się do tych miast przeprowadzać, w nich mieszkać, żeby nasze dzieci i wnuki w tych miastach zostawały, nie emigrowały gdzie indziej. I oczywiście tutaj jest rola samorządu bardzo duża. Czy samorządy jakby wykorzystują partnerstwo publiczno-prywatne? Pewnie nie wystarczająco. Nie mamy tej kultury właśnie tworzenia tej wartości dodanej między publicznym jakby organizacją a biznesem. Tu też to zaufanie, które jest kluczowe. Zaufanie, można powiedzieć, to jest taka waluta XXI wieku. W naszym kraju nie jest na dostatecznym poziomie właśnie między biznesem a instytucjami państwowymi. Trzeba zacząć myśleć o
miastach inaczej niż dotychczas, bo dotychczas jakby podstawowa, tak powiem, słownictwo, które było związane z miastami, dotyczyło renty kapitałowej, zwrotu renty z ziemi, budynków, infrastruktury, komunikacji. To był ten język rozwoju miast. Dzisiaj to słownictwo musi być uzupełnione o inne zupełnie elementy i trzeba na miasta spojrzeć nie tylko od tej strony infrastrukturalnej, ciężkiej, co nie znaczy, że to trzeba zostawić i zlekceważyć. Ale trzeba zacząć mówić o ekosystemie, o usługach ekosystemowych. Trzeba zacząć mówić o tym, że miasta muszą nauczyć się gospodarować wodą, bo woda będzie deficytowym. Trzeba popatrzeć, na jaki jest styk pomiędzy miastem a żywnością, pomiędzy problemem zdrowia, do jakiego stopnia miasta powinny być centrami zdrowia publicznego, w jaki sposób można na to wpływać. Miasta mają kolosalne znaczenie dla zdrowia całego społeczeństwa. Więc ja uważam, że te kryteria, te odniesienia są nam potrzebne, żebyśmy znajdowali właściwe sposoby i skuteczne sposoby dostosowania się do zmian klimatycznych, które są faktem. Jak budować wiarygodność państwa jako stabilnego partnera w tej transformacji, tak by firmy i obywatele mieli zaufanie do tego procesu, co jest najważniejszym elementem wiarygodności państwa z perspektywy i przedsiębiorcy, ale również obywatela. Między innymi zajmujemy się przygotowywaniem raportów na temat wiarygodności ekonomicznej Polski i analizujemy tę wiarygodność w 8 obszarach. Więc gdyby zapytać, które z tych obszarów są najważniejsze, na które trzeba zwracać uwagę i gdzie mamy duży, rzeczywisty deficyt, to bym wskazał uwagę na 4 takie obszary. Po pierwsze, stan finansów publicznych. To jest źródło niepewności. Stabilność systemu finansowego. To jest druga rzecz. Praworządność, ale rozumiana nie legalistycznie, tylko rozumiana jako rzeczywiste respektowanie norm i przewidywalności działania na przykład sądownictwa. I to jest narastający problem, bo sądownictwo jest niesprawne, a wszystkie konflikty, które my nazywamy sporem o praworządność, jeszcze tę niesprawność pogłębiają. I kolejna niezwykle ważna sprawa to usługi publiczne. Więc część usług publicznych w Polsce wygląda naprawdę na wysokim poziomie, a część kuleje i niektóre z nich będą coraz bardziej kulały. Wiarygodność ekonomiczna państwa to jest waluta. Bez wiarygodności ekonomicznej państwa dobrze nie może funkcjonować gospodarka, która działa na zasadach przewidywalności, zdolności do kalkulowania rachunku i przewidywalności, bo to jest podstawa działania w gospodarce rynkowej. Jest duży też tutaj wpływ państwa jako regulatora, to co pan profesor powiedział, stabilność finansów publicznych, stabilność prawna, stabilność również systemu podatkowego, przewidywalność tego systemu podatkowego, ale również to, o czym już wspominałem, czyli inwestycje w badania i rozwój, inwestycje również w infrastrukturę, tą krytyczną. Tutaj mam na myśli również centra danych, tak, żebyśmy tworzyli takie warunki inwestorom, by te centra danych były również lokowane w Polsce, bo to się wiąże z uczeniem się tych wszystkich kompetencji od właśnie samej infrastruktury, poprzez cyberbezpieczeństwo, pewne procesy, w tworzenie ekosystemów takich globalnych i to wszystko będzie świadczyło, że że Polska jest dobrym partnerem dla biznesu, dobrym partnerem inwestycyjnym. Ja bardzo dziękuję za tą część rozmowy. Celowo jej nie zakończę żadną konkluzją, ponieważ te konkluzje będziecie mogli Państwo właśnie usłyszeć albo wspólnie wypracować na kongresie już 18-19 listopada w Krakowie Open Eyes Economy Summit. Serdecznie zapraszam do współpracy. My jako Siemens będziemy tam jako partner tego wydarzenia, również jako firma, która przykłada swoją rękę do tego, żeby te koncepcje wypracować.